Szybka informacja, zanim się sam film zacznie. Jakość audio jest taka niska, dlatego że tydzień temu zepsuł mi się mikrofon w telefonie i musiałem użyć do nagrania tego mikrofonu w moich słuchawkach, który też nie nagrywa w najlepszej jakości, także z góry przepraszam. Dzień dobry, witam. Kolejny film, nieco inny. Tym razem jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w województwie lubuskim. A dokładnie to w całości Jugosławice. Także może najpierw zaczniemy od historii. Dobrze. Także w roku 1846 ten oto dworzec został otwarty przy okazji budowy linii nr 14 na odcinku Głogów-Żagań. No i do końca nie ma za dużo detali, na przykład kiedy został dworcowy ukończony, czy kiedy zostały dobudowane nastawnie, przynajmniej nie mogłem czegoś takiego znaleźć. Natomiast tak, była to stacja węzłowa, która łączyła linie kolejowe 14 z 303. Linia kolejowa 303 to jest oczywiście linia Ciemnów-Kożuchów, które w tym momencie praktycznie nic nie zostało. Natomiast linia kolejowa numer 14, no jeżeli przejdziemy na drugą stronę peronu numer 2, jak widać, linia kolejowa numer 14, no powiedziałbym ma się dobrze, ale nie ma się dobrze, ponieważ ostatni raz pociągi osobowe na tej stacji zawitały w roku 2010. Czyli będzie 13 lat temu. Jedyne co teraz na tej stacji można spotkać na całym tym odcinku to jest Żagań, Głogów. Jedyne co można spotkać to w tym momencie luzaki, pojedyncze lokomotywy, jakieś tam składy towarowe, no i oczywiście wizytówka regionu linii kolejowej nr 14, czyli eszelony. Tak, w roku 1993, za czasów w ogóle istnienia lubuskich kolei regionalnych, no to tutaj jechał pociąg, właśnie jak to była ta Srebrna Strzała, Lintog. Ciągi te chyba to były duńskiej produkcji. Ale oczywiście, no wiadomo, czy może nie wiecie, LKR istniało przez tylko rok, a w zasadzie to nieco mniej niż rok. No i niestety w składzie zimowym na tamten rok połączenie przez Niemgosowice już nie istniało. Natomiast to nie znaczy, że całkowicie połączenia zostały zawieszone, ponieważ do Niegosławic, bardziej przez Niegosławice, PKP dalej wysyłało pociągi osobowe. To jest do roku 2002, kiedy połączenia osobowe kompletnie zamarły. No, po 4 latach przerwy wróciły pociągi na 4 lata na tą stację. Dokładnie to połączenie Zielona Góra bądź Żagań, Niegosławice przez Szprotawy oczywiście, zamiast planowanego Głogowa. No i oczywiście Niegosławice, dokładna wioska
razem z samorządem gminy i tak dalej jest tam. Tutaj to nazywa się Przyściółek Dworcowy i no, za bardzo ludzi nie ma, tym bardziej zainteresowanych to pociągiem takiej relacji. No i niestety w roku 2010 ruch na tej stacji zamarł po raz ostatni i jedyne pociągi, jakie tu jeździły, to można sklasyfikować jako osobowe, to pociągi specjalne, okazjonalne i to w zasadzie tyle. Natomiast o samej stacji, co tu znajdziemy? Znajdziemy tak, budynek dworcowy, który było poczekalnia, magazyn na paczki, na przesyłki konduktorskie. Oczywiście też mieszkania zapewne na górze. W tym momencie jest całkowicie mieszkalny. Przejścia w poziomie toru w tym momencie nie istnieją. I niestety trzeba iść przez same tory. No, na szczęście w takiej okolicy nie jest to zbyt niebezpieczne z uwagi na prawie zerowy ruch. Dalej mamy jedną nastawnię i drugą razem z starą wieżą wodną. To również budynek towarowy razem z rampą. Tam w dalszej części też jest rampa towarowa kolejna. No jak widać tutaj jedynie przejścia w poziomie toru były. Co ciekawe, kiedyś na tej stacji były przejścia podziemne. Kiedy zostało zlikwidowane, zasypane, nie wiem i chyba nikt tego dokładnie nie wie. Może jakbym się zapytał kogoś z okolicy, to może by wiedzieli. Natomiast nawet jeszcze jest bruk. Natomiast nie wiadomo. Jak widać, stacja jest obsługiwana tylko i wyłącznie semaforami kształtowymi. Tak samo jak była większość tej linii kolejowej na odcinku Granica, czyli Forst, Głogów. W większości jest obsługiwane, jak nie całość, semaforami kształtowymi. Tu chyba coś było. Jakiś budynek. Może to przejście podziemne, kto wie. Bardzo dalsze budynki dworcowe to chyba też. Nie jestem pewny. A widać, są dalej tabliczki wskazujące punkt zatrzymania czoła pociągu. Natomiast żaden pociąg osobowy nie zatrzymał się tu. No, przez jakiś czas. Osobowy liniowy nie zatrzymał się tu już od, jak mówiłem, 13 lat. Więc możemy sobie podejść pod tamten semafor kształtowy i zobaczyć, ale chyba będzie widoczny odgałęźnik do Mikołajowa numer 303. Także w tym momencie jesteśmy pod semaforem H2. W sensie chyba, nie wiem jak działa oznaczenie semaforów, więc to znaczy, ale bardzo. Semafor kształtowy. No i wszystkie są w pozycji stój. Światło czerwone. No i tak pewnie będą przez może godzinę, może tydzień, może miesiąc, może jeszcze dłużej.
Jesteśmy w tym momencie pod nastawnią i to jest tarcza manewrowa. Raczej jestem tego pewny. To jest manewrowa. Jeszcze raz. Tablica nowa, Niegłosowice. Mamy ładniejszą, bardziej skoszoną trawą. Możemy dojść do semaforów wyjazdowych ze stacji. Nie wiem, do czego ten megafon służy, bądź raczej służył, bo perony się kończą tam daleko. No ale jest taka ciekawostka. To proszę bardzo, mamy jakąś tam elektronikę, mamy semafor karzełkowy. To jest też chyba manewrowy. No co? Się na niebiesko, elegancko. Jak widać. Tutaj są semafory wyjazdowe. Tam widać jest nasza część i szokująco, jeżeli się nie mylę, to jest ograniczenie do 30. Proszę bardzo. Odrestaurowany. Chowany, co prawda tam na górze odkleja się trochę, ale wygląda, powiem, ładnie wygląda. I teraz tak, w tamtym miejscu, gdzie widać takie zarośla, jestem prawie pewny, bo tam dalej nigdzie nie ma niczego. Tu odbijała linia kolejowa numer 303 do Przemkowa, dalej do Chocianowa. Proszę bardzo. Dobra, może się srogo pomyliłem z tym. Mówiłem, że tu semaforów elektronicznych nie ma, no bo no cholera, no oczywiście, że są, tylko ja oczywiście zapomniałem, bo ja taki nieprzygotowany zawsze. Są liniowe. Proszę bardzo, tam może w oddali obok wiatraka widać po zakręcie. No, to przepraszam z mojej strony za głupotę. No bo oczywiście, że będą, to nie jest kurde linia muzealna. No, może jest w stanie linii muzealnej, ale to nie o tym. Tutaj jeszcze miejscami na tych lepiej zachowanych krawężnikach widać ślady po farbie. Znaczy, które te oznaki oznakowały kiedyś krawędź peronu. Dobrze, także teraz jesteśmy po drugiej stronie stacji. Zaledwie 2 szlabany, żaden buczek, żaden semafor, nic. Po prostu 2 rogatki sterowane. No właśnie, sterowane na stawni. Czyli to naprawdę nie jest żadna automatyka. Natomiast szlabany same w sobie wyglądają nowo zrestaurowane. Proszę bardzo. Stacja. Przejazd. Dalsza linia z 60. Też nie najlepiej. Ale dobra. Już jesteśmy po drugiej stronie przejazdu. Jak widać na nastawni nowe oznakowanie. Z NG1, także po drugiej stronie musi być NG2. Z wyjątkiem tamtych znaków. Jak spojrzymy tutaj do góry, na starej wieży wodnej, proszę bardzo, napis Waltersdorf, czyli przedwojenny napis po niemiecku, jak kiedyś się nazywały Niegłosowice, w zasadzie wieś Włodzimierza. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Teraz w momencie, co jest ewidentne tutaj, drugi tor się znajdował tam, a tam, proszę bardzo, jest krzyżowy i będzie odbijał tor na Kożuchów, tam na Złotoryję i tak dalej, i tak dalej.
który jest w tym momencie kompletnie rozebrany. Także proszę bardzo, tu mamy naklejkę. Wiesz, to jest linia 14. Tak, jakbym tego nie wiedział. Czy będzie modernizacja? Zapewne tak. Ponieważ wszyscy na terenach tych miejscowości, Szprotawa, Gosławice, Przedsław, Kaworzyce, Kubuczyn i dalej aż do Głogowa, cokolwiek tam jeszcze było, jakieś przystanki. Wszyscy, którzy się rodzili przed, nie wiem, 2000, pamiętają kolej, pamiętają pociągi osobowe, niektórzy pamiętają 2 tory i dojeżdżali na przykład do Głogowa, do pracy, do Łodzi, jakieś szkoły. No, teraz co? PKS-y to autem. No i niestety wszyscy jeżdżą autami. To wskazuje ruch, który potem będę musiał wycinać. Tam podali wycięcie w drzewach. Tam prowadzi linia. Ostatni raz pociąg widziałem tutaj chyba 4 lata temu. Nie bywam tu często. Wiadomo, mieszkam teraz we Wrocławiu. Ale wspomnienia są. I jako iż linia kolejowa numer 303 została odnowiona na odcinku. To jest, no, odcinek się w zasadzie zaczyna w Legnicy, ale to jest chyba nie Rokitki, tylko coś wcześniej. Nieważne, do Chocianowa. Odnowili to. I KD odnowili. No i tak. Czy dalej pociąg do Przemkowa? Prawdopodobnie tak. To dalej jest województwo dolnośląskie. Ale czy lubuskie dostanie z powrotem swoją 14 na całej długości? Miejmy nadzieję, że tak. Dużo osób domaga się, zwłaszcza w Szprotawie, przywrócenia kolei. Także miejmy po prostu nadzieję, że tak się stanie. Wiadomo oczywiście jak z tamtym odgałęźnikiem do na przykład Nowego Miasteczka. Ale to się zobaczy. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego przedługiego filmu o nieciekawym miejscu. Do widzenia.